Witam serdecznie z tej strony Papaya 7, a to jest kolejny odcinek serii Wolf Game. Z tego co pamiętam, a ja mało pamiętam, opowiadałem mniej więcej jak wygląda dla początkujących graczy parę rzeczy. Dzisiaj jest trochę przypomnienia i czegoś nowego oczywiście. Zacznijmy od tego, że zaczynając sezon, trzeba się po prostu najlepiej jak najwięcej zbierać zasobów. W sezonie pierwszym, w sezonie drugim, w każdym sezonie warto właśnie zbierać zasoby. Oczywiście te najlepsze 9 poziomu. Oczywiście pamiętajmy, że najwięcej oczywiście się zdobywa mięsa, wody, a przede wszystkim kamienia, który jest w późniejszym czasie tak zbędny, mogę to tak nazwać. Najważniejszym aspektem z zasobów to są oczywiście kryształy. Ich potrzeba bardzo dużo. Czy to do rozbudowy własnego, może powiedzieć, budowli, czy najważniejsze do bohaterów, do ich umiejętności, do ich run, gwiezdnych dusz. Ponieważ, jak możecie wiedzieć, żeby ulepszyć tak na maks, można powiedzieć, złotą runę gwiezdnego ducha, jak zwał, tak zwał, trzeba użyć około 53 miliony kryształów. To jest tak sporadycznie. Trzeba sobie, to jest oczywiście tylko i wyłącznie na jeden Gwiezdnego Ducha. Na jednego Gwiezdnego Ducha 53 miliony. A pamiętajcie, że macie aż ich 6. Oczywiście meteorytowy, przecież z meteorytów, czyli tutaj. Oczywiście można używać, nie trzeba. W sensie trzeba, oczywiście, że trzeba, ale jakby to jest już moim zdaniem ostatni ten. Najlepiej właśnie ulepszyć gwiazdki, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to właśnie tutaj, żeby ulepszyć na 40 poziom, a trzeci moim zdaniem jest użycie meteorytów. Oczywiście pamiętajmy, jak nie macie nie macie proszków, gwiezdnych proszków, to oczywiście warto zużyć sobie meteoryty, jak macie ich sporo, właśnie na Gwiezdnego Ducha. I to jest oczywiście jedna z pierwszych rzeczy, które są ważne. Druga rzecz to jest oczywiście na przykład na leczenie wilków. Oczywiście wam teraz tego nie pokażę, bo nie mam w ogóle wilków do leczenia. Ale następną rzeczą to jest oczywiście oszczędzanie zasobów tak zwanych punktów aktywności. Warto je zbierać, warto je kupować. Oczywiście za klejnoty, za ten, jak się nazywa, już wam powiem, bo zapomniałem. Recyklingowy sklep, recykling. Tutaj oczywiście można złote monety kupować właśnie. Tutaj to i to. Oczywiście warto. Monety oczywiście można zdobyć za sprzedaż takich rzeczy mniej więcej. Oczywiście wiadomo, że jeżeli macie ulepszonych zielonych bohatera, tu jest tylko jeden, niebieskich bohaterów i fioletowych na 12 poziom i ogólnie już macie odblokowany ten 80 poziom, to warto oczywiście ich sprzedać, żeby dostać jak najwięcej monet. Oczywiście tych monet naprawdę można sporo dostać. Co jeszcze? Oczywiście wiadomo, że nikt nie używa zielonego bohatera i niebieskich i fioletowych, więc tak naprawdę to możecie sobie zużyć, bo oczywiście można sobie fioletowe zużyć do bohaterów, ale resztę na przykład oczywiście nikt tego nie używa. Ale jak chcecie sobie używać, to czemu nie? Następnie, oczywiście jak dostaniecie fioletowe skrzynki zasobów, czy tutaj właśnie 4 poziomu, czy 3 poziomu, pamiętajcie, nie zużywajcie ich na ani mięso, ani wodę, a tym bardziej, broń Boże, na kamień. Bo tak jak mówię, ja mam tego kamienia prawie miliard, a totalnie mi się nie przydaje. Totalnie mi się bardzo mało co zużywam kamienia. Najwięcej zużywam tak naprawdę wody i mięsa, a tym bardziej właśnie kryształów. Także od 3 do 5 oczywiście zużywajcie tylko i wyłącznie kryształy, ponieważ ich naprawdę potrzeba bardzo dużo.
Oczywiście, dlaczego nie zużyć na mięso i wodę lub kamień? Ponieważ zabijając w mobilizacji te duże zwierzęta, czyli typu słonie, mamuty, czy teraz w szóstym sezonie, piąty, szósty, to są oczywiście, jak one się nazywają, bizony, to tych zasobów średniego dostaniecie tak dużo, że praktycznie będziecie mieli cały czas zasoby. Ponieważ to wam losuje oczywiście randomowo, wybiera co dostaniecie. Oczywiście to jest mniej więcej pół na pół. Wody, mięsa dostajecie po 10 tysięcy, najmniej kryształów i trochę więcej kamienia. I tak naprawdę dostajecie najwięcej wody i mięsa. Za, powiedzmy, jakbym teraz zużył 10 tysięcy, bo to jest max. W sumie to 9999. I dostajecie ich sporo. Najmniej dostaniecie oczywiście kryształów. A tak jak mówię, kryształy są najbardziej tutaj cenne. Dlaczego nie klejnoty? Bo klejnoty oczywiście też są bardzo cenne, ale nie tak jak kryształy. Bo oczywiście za klejnoty można kupić sobie kryształy, na przykład w sklepie VIP. Tutaj oczywiście możecie sobie kupować za klejnoty właśnie kryształy, albo jeszcze tutaj, albo za VIP-a 15. Tutaj ja za niedługo będę miał VIP-a 15, bo już cierpliwość mi się kończy na zużycie tych klejnotów. I tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, warto sobie chociażby do tego 11 poziomu zużyć, żeby dostarczyć chociaż tą jedną skrzynkę VIP dziennie i potem zużyć sobie na 500 klejnotów. To jest naprawdę mega spoko rzecz. Kolejna rzeczą jest wyposażenie władcy. No i tutaj można się naprawdę dużo rozpisać, dużo pomyśleć, jak to zrobić. Na początku oczywiście, jak wybierzecie sobie, pod którą chcecie iść, pod szare wilki, kojoty, szakale. Ja oczywiście jestem szarym wilkiem. To oczywiście wiadomo, to jest priorytet jako pierwszy, można tak to powiedzieć. Bo oczywiście jest atak szarych wilków i obrona szarych wilków. I oczywiście dla kojotów życie. Bo tu nie ma oczywiście, nie ma wszystkim jednej kategorii, więc musicie wybrać mądrze. Drugim oczywiście tak naprawdę jest to, chociaż niektórzy mówią, że to jest jako drugi aspekt dla szarych wilków, bo tutaj jest atak dla nich, a tutaj macie już defensywę i życie dla kojotów, a tutaj macie obronę i życie dla szarych wilków. Więc tak naprawdę tu zyskujecie dwa, tu zyskujecie tylko jedno. Oczywiście pamiętajmy, że atak jest bardzo ważny, ale nie wiem, jakby to jest, mówię, to jest dyskusja już taka różna, można słyszeć, jak to tam woli. Dlatego ja mówię, że pierwszy jest to chyba każdy ten, później mówią to albo to różnie jest. I na końcu oczywiście to. Bo tutaj dostajecie tylko życie, a tutaj dostajecie to szakali. No, oczywiście pamiętajcie, że tutaj macie na przykład podkojoty i tu macie jakby też podkojoty, można tak nazwać, nie? Oczywiście dom, czyli budowle inaczej, budynków. To oczywiście tutaj macie zużycie mięsa, kamienia i mięsa. Edukuje procentowo, a tutaj edukuje zasobowo, czyli na przykład o 1 700 000 mniej będziecie potrzebować, żeby coś ulepszyć. Jeszcze procentowo oczywiście. Oczywiście pamiętajmy, że najlepsze są oczywiście kryształy. Jeżeli tu są w ogóle, bo to nie pamiętam, czy są. A nie, na budowli nie ma kryształu zużycia. Więc tak naprawdę tutaj tylko idziecie pod wodę, mięso, kamień na ostatnie, ale to tam kto woli. No i oczywiście badania, wiedza. I tutaj właśnie macie mięso, kamień, mięso. Tak samo macie wodę, kryształy, mięso, kamień. I oczywiście pamiętajmy, że najlepiej redukować najwięcej kryształów, bo jest się jakby można nazwać najtrudniej zdobywa. Więc tak naprawdę to już zależy i wyłącznie od was. No i moim zdaniem budowli tam na początku warto mieć oczywiście ile się żeby jak najszybciej
pójść w górę, być po prostu szybciej na przykład zwiększyć sobie tron, budowlę i odblokować kolejne rzeczy. Tak czy inaczej, jak się dojdziesz do tego 30 poziomu, to warto zużyć sobie tylko na wiedzę i pójść w stronę właśnie badań. Nie pokażę teraz, bo mi się buduje, ale badań nad wilkami T6. Dlaczego? Ponieważ, jak wiecie, czy nie wiecie, bo to zależy, no, w którym sezonie jesteście, albo czy jesteście blisko te szóstek, czy jesteście daleko, czy jeszcze nawet te piątek nie macie. No to, żeby zdobyć te 6, nie mam jak pokazać. Jakbym znalazł schemat, to bym pokazał, albo sprawdźcie sobie w poprzednich odcinkach, jak tam pokazywałem właśnie tą wiedzę, jak to wygląda. To właśnie, żeby zrobić te szóstki, potrzeba wszystko na 10 poziom, wszystko poprzednie z wojny i wszystko potrzebne z jakby zasobów, nie wiem jak to się nazywa, jak to się nazywało, wojna i jeszcze chyba zasoby, jak to, nie pamiętam jak to było. Tak samo jak macie tutaj lwa, to jest wojna, gołąb to jest właśnie pod zasoby jakby. Nie pamiętam jak to się nazywało. Ale właśnie i tam trzeba też wszystko na 10 poziom, tam do właśnie 30 poziomu drzewa, bo tam jest później kolejny to jest 31, do tego wiadomo, że nie. Więc naprawdę to bardzo długo zajmuje czasu. Jak nie macie klejnotów, nie macie przyspieszeń, to wierzcie mi, sporo to czasu zajmuje. Mi zajęło to bez praktycznie dużo płacenia w tej gierce ponad rok. Także no warto. No i oczywiście sobie warto zaoszczędzić właśnie te ulepszenia. Właśnie, że można sobie 2000 wilków wyszkolić tak szybciutko. Jest to fajne. Ja miałem jeszcze level drugi, że właśnie 5000 wilków, ale właśnie zużyłem wszystko na te szóstki. Dlatego ja na przykład level 2 bym trzymał zawsze na te szóstki, level pierwszy też na te szóstki, albo na te piątki, jak ktoś chce. No ale wiadomo, że też 6, te 5 aż takiej dużej różnicy nie ma, tylko tak naprawdę trzeba długo robić, żeby dojść do tych te 6. Wiadomo, bohaterowie. Co następnie? Tego oczywiście nikt ja nie wiem, czy ktoś to używa. Ja tego praktycznie nie używam, tylko raz na ruski rok użyję, bo czemu nie? Ale praktycznie jak się idzie pod jedne, pod tylko powiedzmy szałwiki, albo trochę pod szałwiki, trochę pod kojoty, to ten. A jak się idzie na przykład pod ten, ja mógłbym sobie tutaj zamienić na te 4, ale nie chce mi się. Kolejna sprawa to jest oczywiście prestiż. Jeżeli nie pamiętam, czy oczywiście mówiłem o tym, ale jak ten, to powtórzę jeszcze raz. Prestiż najlepiej się zdobywa za, uwaga, zabijanie wilków innych graczy. Zabijanie czy ciężko ranienie, bo wiadomo, że jak się robi PvP, to jest ciężko rana, ale to też się zalicza oczywiście. W poprzednich sezonach, z tego co pamiętam, nie ma czegoś takiego jak to. Jest tylko to 15 zabójstw, nie ma 30. No i oczywiście pamiętajmy, że tam jest chyba tylko do T6 albo do T7, bo T8 chyba zaczyna się od 4 sezonu, chyba że teraz już jest od pierwszego, nie jestem 100% pewny. No i oczywiście jak dodali te 30 zabójstw, to jakby to jest, można powiedzieć, to się chyba kumuluje. I to jest mega spoko. I wtedy można właśnie najwięcej dostawać prestiżu. Oczywiście pamiętajcie, że zabijanie to jest do leczenia wilki. Leczenia wilki to potrzeba dużo zasobów, a w zasobach potrzebne są kryształy właśnie. Dlatego jak ktoś nie chce tracić dużo zasobów, no to a chce zdobyć też sporo prestiżu, nic nie robiąc, bo tak można,
no to najlepiej dochodzi do mobilizacji, właśnie do rajdu. I jak ktoś na przykład robi rajd, oczywiście pamiętajmy, że w pierwszych sezonach są tyranozaury, one są chyba do tylko 13 poziomu, to i tak jest sporo. Tak samo poziom zwierząt jest tylko do 45, ponieważ 50 się od 46 do 50 zaczyna się od 5 sezonu, tego co pamiętam. Tak, od 5 sezonu. Więc tak naprawdę macie 45 i 28 i 13 to jest 172 prestiżu. Oczywiście, tak jak mówię, no to się moim zdaniem bardziej opłaca. Chociaż teraz tak naprawdę to jest mega opłacalne dołączać do mobilizacji. Oczywiście, tak jak mówię, ja praktycznie samą mobilizację bardzo dużo zrobiłem prestiżu. Co kolejne jeszcze mogę powiedzieć? I właśnie od 5 sezonu chyba jest właśnie takie coś. W poprzednich tego nie było. I to też jest mega spoko, że takie darmowe rzeczy są. Co jeszcze mogę opowiedzieć, żeby nie zapomnieć? Jak zapomnę, to warto dać w komentarzu i powiem to w kolejnym odcinku. Sezony. Oczywiście teraz migracje, sezony, teraz to tak nie za bardzo pokażę, bo nie da się tego za bardzo pokazać, bo to pozmieniali. Ale było tak, że rozwojów trzeba mieć, żeby móc migrować na jakiś dany serwer. Wcześniej było to oczywiście gwiazdki, na przykład ograniczające na jakiś serwer, że na przykład 120 milionów tylko potęgi. I osoby, które miały powyżej, nie mogą dołączyć. A jak na przykład nie było tej gwiazdki, no to ktokolwiek mógł, nawet miliardowa osoba mogła tam dołączyć. Tak jak teraz to wygląda. Możesz sobie wszędzie dołączyć, dajmy przykład. I oczywiście teraz mówię, jest to pozmieniane i nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Oczywiście warto sobie zwoje kupować w sklepie właśnie sojuszniczym. Właśnie tutaj ja sobie już kupię. I oczywiście mam 12, bo tak jak mówię, jak ktoś nie zbiera, no to później będzie ciężko migrować. Trzeba będzie kupić za prawdziwe pieniądze. No to jest gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. Tutaj chyba to było. Bo tutaj jest oczywiście... Tutaj nie. Chyba tutaj gdzieś było. Z tego co pamiętam, bo tu jest budowa, to nie, bo tu jest legendarny, to nie. Ale gdzieś to tutaj było, z tego co pamiętam. O, tutaj. Tutaj właśnie to jest i można kupować sobie za sporą pieniądze, spore pieniądze, 20 zwojów tylko, to jest mało. A jak się ma dużą potęgę, oczywiście, tak jak mówię, żeby móc migrować i też można zmniejszyć zużycie oczywiście zwoi, to jest oczywiście na przykład zdjęcie z całego wyposażenia władcy. Tylko zdjęcie, nie ręce, tylko po prostu usunięcie, to jest 7 milionów praktycznie. I różnicy to jest bardzo dużo, a potem można sobie założyć, jak się wymigruje, bo nie wiem jak będzie teraz, ale wcześniej oczywiście jak się zdjęło coś, to oczywiście z wami zostaje, bo to się nie usuwa, bo to jakby macie dalej, tylko nie macie tego założonego. To jest mega spoko. Także najwięcej można usunąć właśnie potęgi właśnie z Lord, wyposażenie Lorda, można najwięcej stracić potęgi. Najwięcej można stracić potęgi oczywiście jeszcze z bohaterów. Jak się zdejmuje wszystkie gwiezdne duchy, to też właśnie tracicie potęgę, można też ich resetować, chociaż nie zalecam tego, jak nie zużyliście demonicznych owoców, bo demoniczne owoce się tam traci. I tyle praktycznie. No i z Behemota jeszcze można. I można jeszcze z relikwii chyba. Jeszcze Storm można zdjąć, bo to jest to. To też można sobie zdjąć. No. I praktycznie też. Także myślę, że na ten moment
praktycznie to byłoby na tyle. Jeszcze oczywiście poprzednie sezony mają, można tak nazwać, ułatwienie. Oczywiście dostają mniej na przykład klejnotów, bo tam wiem, że dostaje się na przykład 4 razy po 500, za tron chyba się dostaje 4 tylko tysiące klejnotów, teraz się dostaje aż 8000, jak się zdobędzie. Teraz jest ogólnie więcej nagród, ale też więcej trzeba zużyć, bo im wiadomo, bardziej się wzbogacacie, można tak to nazwać, im bardziej silniejsi jesteście, tym więcej potrzeba na zużycie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, warto sobie oszczędzić klejnoty na wydarzenia albo na jakieś ogólnie wyposażenie na jakieś wydarzenia, żeby potem móc je zużyć i dostać dzięki temu jeszcze jakieś na przykład punkty, jakieś nagrody. To jest warte właśnie inwestowania. Na przykład ja teraz, kurde, powinienem zainwestować w właśnie mobilizację, bo już mi się skończyło. Oczywiście pamiętajmy, że tu na przykład też można sobie odbierać za darmo. Nie wiem, czy ktoś tutaj jeszcze można dobrze powiedzieć o czymś. Oczywiście pamiętajcie, że warto kupować w sklepie VIP, bo tutaj są o wiele tańsze rzeczy niż normalnie w sklepie. Oczywiście dlatego to jest ograniczone na przykład do 10 i dopiero po tych 3 dniach, bo to jest co tydzień się w poniedziałek resetuje, będzie od nowa to samo. Także VIP najbardziej się opłaca. Co to w sklepach najbardziej się opłaca tak. Oczywiście za klejnoty VIP, żeby właśnie ulepszyć. Tutaj to już lepiej chyba zużyć klejnoty niż samo przyspieszenie. Tutaj nie wiem czy ja to w ogóle kiedykolwiek. Jedyne to tarcze praktycznie chyba kupowałem, żeby mieć. No i oczywiście wiadomo tutaj, żeby ulepszyć z 29 budowlę na 30. Tego praktycznie się totalnie nie opłaca kupować. Odradzam. Mam 84 tysiące właśnie z mobilizacji. Praktycznie się tu dostaję tego. Tego się nie opłaca. To już bardziej się opłaca kupić teleport. O, ale nie wiedziałem, że taki coś jest. Oczywiście tutaj się nie opłaca też moim zdaniem z VIP-a bardziej się opłaca kupować. Tego też się nie opłaca, bo się dostaje tego też sporo. Można ze sklepu Behemotów kupować. No i oczywiście z VIP-a, tak jak mówiłem, codziennie można sobie odbierać jakiekolwiek tu się chce. Więc Behemota, jak widzicie, mam 177, więc mogę tutaj kupować wszystko, co chcę, kiedy chcę i jak chcę. Tak naprawdę. Także oczywiście, na przykład z codziennego też właśnie wyzwania można właśnie kupować tutaj sobie z rzeczy. Też się oczywiście fajnie opłaca, na przykład czy kupię mięsko dla smoka, bo to też jest fajnie, właśnie. No i oczywiście tutaj to jest nowe jakieś, nie wiem jeszcze jak to się zdobywa, to są chyba te codzienne też z orła wydarzenia. Oczywiście z stuchy katki można też kupować, na przykład czasem się znajdą jakieś tutaj, widzę, rzeczy. Ja sobie oczywiście można pokupować, mnie nie trzeba. Z właśnie sklepu wydarzeniowego, który jest raz nawet nie wiem ile. Raz jest, raz nie ma. Złote monety są od niedawna też. I oczywiście tutaj do wyboru, do koloru. Ja polecam właśnie najlepiej właśnie smoka. Teraz, wcześniej nie było właśnie smoczej esencji. Skorpiona albo raka, jak się idzie po czarewiki oczywiście. Znaczy skorpion to też nie trzeba tego po czarewiki, ogólnie to można. Esencja życia można. I oczywiście bohaterów. To jest spoko też. Z areny wojny to moim zdaniem legendarny właśnie odłamek bohaterów. Ja jestem oczywiście słaby, to ja tego nie mam. Mam dopiero Guardiana 2. No i oczywiście styl wiedzy. Tego się nie opłaca. I oczywiście mięsko, bo jest tanie.
Z recyklingu jak sprzedajecie, to jest też mega spoko sklep, bo jak macie tego mnóstwo, to oczywiście warto sobie użyć na esencję, właśnie na kule, złote, legendarne bursztyny. Właśnie to moim zdaniem jest takie sporadyczne, jak ktoś ma mało, to można kupić, jak ktoś ma tego mnóstwo, to nie trzeba. Ale mięsko na przykład dla smoka jest warte uwagi. No i oczywiście to jest też warte uwagi, ale to jest dosyć drogie. Jak z tego co widzę. No i oczywiście na bohaterów. No i miesięczne to jest jak kupujecie te miesięczne pakiety. Ja nie kupuję, nie stać mnie. Za drogie to wszystko jest. Ale jak tak patrzę, to nawet fajne rzeczy są z tego. Ale to tak jak mówię, to jak kogoś stać, niech kupuje. Ja nie mam. I oczywiście z sezonu Dino, jak uzbieracie sporo tych monet, oczywiście warto sobie tron, bo to jest jedyny, ten tron można zdobyć tylko i wyłącznie właśnie w tym sklepie, właśnie tylko i wyłącznie w krainie czasu. I to jest tylko oczywiście raz na sezon można kupić. Skrzynki można kupić, diamentowe klucze, to się opłaca, oczywiście odłamki to się też opłaca, speed upy to się też opłaca, tajemniczy zwój i tyle. Myślę, że na ten moment to byłoby na tyle. Jeżeli macie pytania, jak na przykład czegoś nie powiedziałem, a mógłbym powiedzieć, doradzić coś, to warto już powiedzieć, to może nagram kolejny odcinek z tej serii, coś nowego. Tak jak mówię, ja nie wszystko pamiętam, bo to już sezon 6, a co 2 sezony to się zmienia. Ale staram się jak najwięcej omówić, żeby każdy wiedział, jak powinien pójść, jak mniej więcej by chciał, co warto, co nie warto. Oczywiście też mogę na przykład źle coś powiedzieć, na przykład dla mnie to jest spoko, a tak naprawdę to musi być złe, ale staram się w większości doradzić tak, żeby było właśnie w porządku, żeby każdy mógł jak najlepiej sobie poradzić z tym, jak najszybciej właśnie się wzmocnić. Oczywiście, tak jak mówię, ja trochę późno zacząłem z tym robić, więc mam tylko 200 milionów. No trochę zaniedbałem, nie będę ukrywał, nie skupiałem się zbytnio na tym, ale teraz uważam, że staram się jak najszybciej wzmocnić swoją potęgę. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!